No w życiu tak nie maszerowałem z takim wojskiem. Ale jaką pan jest gwiazdą? I tak do siebie jednocześnie, jedziemy do dołu. Twoim, a tym nowym? Chociaż coś podobnego, co jest? Co zostało na przykład? Pedagogiem, no i spodobały jej się, bo jeździli. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Jesteśmy na AgroShow w Bednarach. Witam wszystkich internautów, witam serdecznie. Wielkie targi maszyn rolniczych, leśnych. Idziemy. Jesteśmy. Co? Chcecie zdjęcie zrobić wam? To dawajcie telefony szybciutko. Troszkę do tyłu. Śmiało, nie bój się, co tak śmiało? Nie śmiało, daj rękę mocno, o tak. Świat należy do odważnych. No super. Dzięki. Dzięki. Witam. Dziękujemy bardzo. Ludzi jest. Mrówko, mrówko. Pan od siekier? Prawdopodobnie, prawdopodobnie. Dzień dobry, panie Romku. Dzień dobry. Bardzo miło pana widzieć. Zapraszamy tutaj do nas na stanowisko. Dzień dobry, witam. Witam ładne panienki, witam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam. Może przedstawimy panu kilka maszyn. Jaki posiadamy asortyment No nigdzie mnie swojej tyle produkcji, dziewczyn nie także witało pewnie jak tutaj. Nigdy. model rębaka walcowego R120. Ciągnikiem napędzany. Ciągnikiem napędzany, dokładnie. Ciężka maszyna, solidna, 210 kg waży. Bardzo dużo 8 wydajność. metrów to sporo można przepuścić. Na tarczy są noże, jak w sieczkarni toporowej, o ile widzę, jak w sieczkarni toporowej. Dokładnie tak. Wszystko się nada, co jest dobre. A następne jeszcze? Kolejnie przechodzimy w serię kosiarek ciężkich, dwumetrowych, z przesuwem hydraulicznym. I ta, jakie zapotrzebowanie mocy? Ta ma zapotrzebowanie mocy od 70 koni. Fajnie. Taśmociąg jest obracany 90 stopni, także Tak, można tak, przypiąć tak, przyczepę, tak, urobek tak. będzie leciał bezpośrednio na przyczepę. Model 11-tonowy, bardzo uniwersalny z tego względu, panie Romku, że silnik jest jednofazowy, czyli na 230. Proszę U każdego można Ja mam u ją siebie taką na użyć. podwórku. Dokładnie ten model. Bardzo dobra. Zapraszam panie, chodźcie nauczyć się używać uparki. To trzeba na pewno podnieść, tylko nie Tak, wiem w jaki sposób. tak. Ja pierwszy raz widzę coś takiego. Myślę, że tu jest rączka pewnie uzależniona od... Dwie rączki są, ręce muszą być dla bezpieczeństwa. Drogie panie, to jest uparka do łupania drewna, czyli tak zwanych pniaków, czy to mówią różnie, bańki, pniaki, kłodki, no nie, no wiadomo. To się zwalnia, tu się rzuca pień drzewa, żeby się za wiele nie zginąć, to dobrze jak na tej podstawie się ustawi taki stały pniak, gdzieś przynajmniej taki pniak, to wtedy nie trzeba się tak schwilać, bo ona ma dość duży zakres, prawda, ten klin idzie aż tutaj do tego miejsca, czyli wraca do oporu, no i wtedy możemy spokojnie, nie schylając się, rzucić ten łupany pniaczek na ten pień, który jest podstawą, no i dwie ręce na dźwignię i klin jedzie do dołu. Puszczamy ręce, pień się rozłupał, jeżeli spadł, to spadł, jeżeli nie, to go zrzucamy, tu jest bezpiecznie, wrzucamy następny pniaczek, znowuż dwie ręce dla bezpieczeństwa, bo gdybyśmy pracowali jedną ręką, ktoś może by się zapomniał coś, druga ręka by trafiła na klin, no i niestety paluszków nie mamy, no nie? A potrzebuje dużo siły, żeby używać takiego urządzenia? Czy kobiety dadzą radę? Dadzą radę, proszę spróbować, to nie jest ciężko, proszę. Proszę. I klin, puszczamy ręce, on samoczynnie wraca do regulacji, jakbyśmy chcieli, żeby nie szedł nam ten klin zbyt wysoko, można tu wyregulować, prawda, to można wyregulować, no to on wróci do tej wysokości tutaj, wtedy mamy szybszy cykl pracy, znowuż dwie ręce. Proszę spróbować. Proszę bardzo. Ręka do siebie bezpiecznie, tak, tak. Ale jednocześnie, droga pani, jednocześnie dwie ręce do dołu, inaczej ona nie zadziała. Tak, Inaczej nie zadziała? Inaczej nie zadziała. Musi być dobry docisk. Jest siła. Następna pani, proszę bardzo. To testowanie po kolei, Dwie rączki. Tak? Dwie rączki, tak. Do siebie jednocześnie, jedziemy do dołu. Jednocześnie obydwie. Do oporu. Puszczamy, ona wraca. Już rozłupała,
dotąd pani ciśnie, aż pniak się rozłupie, bo klin jak trafi na opór, to musi ciśnienie oleju wzrosnąć i wtedy jest trach. Panie Romku, jak pan wytłumaczy, Trach. fajne, fajne. No, Myślę, że nawet taka blondynka dałaby sobie radę. dałaby radę, no bo tu nie trzeba dużej siły. Proszę, następna pani. Następna pani jest brunetka. To jest na rolniczkę. Na rębaczkę. Że rolnik też tutaj. Śmiało 2 rękoma. Tak, puszczamy, wraca, no już rozłupało się i w porządku, w porządku. Proszę, następna. Pani? Na maszynie, siłowni. No, Dobrze to robię? dobrze, tam ma pani rączkę do oporu? Tak. Dobrze? Tak, 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 Łatwizna. tak. No oczywiście to się odbywa powoli, bo tu wraca, tu pani zmienia sobie ten pięć, następny pani wstawia i znowuż pani bierze 2 ręce i do momentu trzyma się, ten klin się trzyma do momentu, aż tu rozłupie, no nie? Jak pan wytłumaczy, to wszystko jest jasne. Dziękuję za Słaby ze mnie nauczyciel. Ja jedynie co umiem uczyć, to wiecie co umiem uczyć? O właśnie, trafiłyście Już żeśmy oglądały pana w 10. To akurat mi się I jazda tobie na byku ciekawe. wychodzi. No ciekawa. Moja taka, powiem, zwariowana pasja. A pan to ogarnia. 4 wypadki zaliczyłem. Miałem 8 żeber połamane, łopatkę, obojczyk. A ten młody, ja go mam od 1 marca tego roku, to 4 razy mi przywalił, także miałem problemy rękę do góry prawo podnieść. Tak ciągnąłem rękę. I dalej się pan nie boi? Proszę Panie, on musi czuć przede mną, nie ja jego, Prawda. bo inaczej się tego nie jeździ. Ja nie mogę się bać. Ja jestem taki głupi, że ja nie mam poczucia strachu. A teraz niespodzianka, panie Romanie. Czy poznaje pan tą osobę, która znajduje się tutaj w naszym kalendarzu? Nie, no w ogóle go nie No znam. nie, pierwsza W widzi ogóle na go oczy. pan nie zna? Nie znam Ja. go. Pan Roman jest u nas w kalendarzu. Ojej. Proszę bardzo. Panie Romku, pan jest sławny na całą Polskę. Czy można pana prosić o takie honorowe zdjęcie z panem? Można. Pan powie, bo pańskie dzieci to tak jak ja, a moje dzieci, co one mają robić na tym świecie? Jak oni nie potrafią, jak moja córka miała 18, przyjechali chłopacy koledzy i ja przywiozłem dla żartów widły. Jeden wziął telefon, zrobił, zeskanował, co to jest. Drugi, jak to się łapie. Trzeci mówi, to nie wiadomo, co z tym zrobić. On pierwsze widzi. W którą stronę to zmierza? W złą Pan stronę. swoje przeżył, pan wie. Wiem. Trzeba umieć w życiu coś robić i uczyć Ja się. myślę, że uczyć jedyna się, przyszłość to jest rzemieślnik. Ponieważ te wszystkie adwokaci, prezesi i tak dalej, to AI zrobi swoje. Ale taką pracę jak pan wykonuje, to będzie praca uczczona na wieki, ponieważ ktoś fizycznie musi to koło przykręcić, ten zaczep dorobić, tą hydraulikę czy tam pneumatykę wykonać. Trzeba naprawić, wymienić. No niestety, to No ale- AI tego nie wykona. A trzeba to zacząć od takich podstawowych rzeczy, że trzeba umieć wziąć do ręki młotek, klucz, siekierę, A piłę. gdzie taka wiedza jeszcze, jak pan się nauczył, twardość metali, ilość węgla i tak dalej, odpowiednie narzędzia. No, to po prostu Tak jak pan pokazywał, tam ten jeden film był, co uczyłem tego się. Fergusona, wymieniał pan to zaczep odciągła od wieszaka, nie? tak. No to niech pan zaprowadzi do mechanika jakiegokolwiek, to co on ręce rozłoży i całą chyba półoś wymieni razem z tym, no bo co on biedny zrobi, tak? No to taka jest prawda, takie mamy czasy. Daj ten plecak. Po kolei chłopaki. Gęsiego. Na plecak mi pan postawi. Oglądasz pana Romka? No. I co o nim Subskrybuję. myślisz? Jest bardzo dobrym człowiekiem i uczy dużo osób. Na przykład mnie nauczył Czego? dużo rzeczy. Jak się drzewa rąbie, takie najpotrzebniejsze rzeczy. To mamy tu. Mama, tak? Mama? Ja witam panie Romku, oglądam pana filmy. Dziękuję bardzo, dziękuję. To jest ręka, to jest dłoń. Kurde, jednak siła jest w tej łapie, kurczę. Jakbym był słaby. Ile to- lat? 7,2. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Można. O, i taka panienka staje przy mnie. No dobrze, mogę objąć? Jasne. Może. Dobrze. Dziękuję. Ale krzyczy, a? Robimy sobie zdjęcie z panem i... Kurde, podziwiam pana. Dziękuję bardzo. Szybciutko. Dawaj rękę, nie bój się.
Dobre modele. No z drugiej strony jest fajnie, nie bój się. Dobra. Poznajecie pana? Jak to pan wygląda, jak pan na byka jeździ? Ten sam? Podobny? Podobny, nie? Dobrze. No w życiu tak nie maszerowałem z takim wojskiem. Ale jaką pan jest gwiazdą tutaj fajnie, co? Maszerowałem czwórkami, służyłem. Ponad 50 lat temu służyłem w wojsku. W wojsku? W desancie służyłem. Robert! 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 3, 4. Robert! Jest pan już chyba zmęczony, troszkę już męczą cię ludzie, ale fajnie wyjść do ludzi takiego. No fajnie, tak, bo ja w zasadzie to jestem bez ludzi, no tam tylko rodzina bo ja mieszkam na kolonii w ogóle. Nie mieszkam we wsi. I gdzie pan mieszka? No, trochę na kolonii. Aha. Budynki są poza wsią. W prostej linii jest dobrych kilkaset metrów, ale za mną są pola. Powierzchnię pan ma, żeby te krowy wszystkie i byki, to wszystko 25 hektarów. Ja żyję w polu, w lesie, naturą. naturą, tak. Ja tam żyję, ja czuję się mocno, a miasto to mi przytłacza trochę. Nie. No jednak wieś ma tą wolność, nie? Że Ja nic nas tam nie ogranicza. położę się spać, latem to okno jest otwarte, to ja słyszę tylko ptaki te nocne jakieś tam, czy bocian za klekocze przyleci na stodole, gniazdo jest, no takiego rzeczy. No. A miasto, no to cóż, szum. Ale no cóż, no tak jest. No. Muszą ludzie żyć i w mieście i na wsi. Proszę bardzo, kalendarz. Takie maszyny teraz, jak pan to siekiera i do lasu i Proszę pana, ewentualnie... Proszę pana, jak firma chce reklamę, żeby zagrał, przecież oni płacą za reklamę, za darmo nie gra. Ale ten młody nie chce się tak, co? Młody 4 razy oberwałem, wie pani. Rzucił mnie o fundament, Nie, ja przywalił mi rogiem. pracuję, to wiem. Przywalił mi rogiem. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Również dziękuję. Będziemy oglądali. Na Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Panie Romku, dużo zdrówka w prowadzeniu kanału. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ale Dziękuję. uścisk pan ma jeszcze w tych latach. Troszeczkę. Jest uścisk, no. Autograf, tak? No jak taka ładna dziewczyna pisze, to grzech by, grzech by było nie podpisać. No dobra. Jest? Chłopak? Czy Nie, brat? kolega. Kolega, dobrze, kolega też może być. Super. Super. No, powiem, że nie jestem już aż tak mocno zaskoczona, bo już wcześniej takie sytuacje przeżyłam, ale rzeczywiście przecież zaczęło się już od parkingu. Ledwo wyjechaliśmy, już były pierwsze zdjęcia. Także rozpoznawalność niesamowita. Prawda. I cały czas tylko się, wiem, że się czają następnie. Czają się, widzi się. Kto obserwuje i tak, to tak powoli, troszkę, jedni bardzo nieśmiało, inni bardzo śmiało, no ale dobrze jest. Dokładnie, zgadza Dobrze się. jest, po prostu jest dobrze. No już się właśnie tutaj No, gdzieś już się czają, no. Przepraszam. Dzień dobry. Można rączkę, proszę stanąć bliżej, nie bać się, ja nie gryzę, nie kopię. To najpierw ja, później brat Nie jeszcze. kopię. O, fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego. Również dziękuję. Zaklinaczem byków. Dziękuję. Uścisnąć zdjęcie ładne. Tutaj się patrzy pan. O, super. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ale pan ma moc. Prawdziwa stal. A czuć, nie? Wręcz czuć. Dzień dobry. Też fanka. Oczywiście. Dobry pan. Dobry, dajcie ręce. O, to jest ręka. Daj rękę. Pan jest młody człowiek. Ile pan ma lat? 40. 40, a ja mam 72. 72. To wie pan, Dużo bym dał, żeby się takiej formie trzymać w tym wieku, różnica, jak wie pan, szalona. pan teraz. No i te 4 wypadki, wie pan, 4 wypadki z bykami. Wiem. Żadne- Podziwiam odwagi i całą zapłacę. Wszystkiego wie dobrego. pan. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Tutaj fajne te ciągniki, u mnie to teraz by tak. Fajne. Adaś z Szymonem to by szaleli tutaj. Przyczepy Adasia jakieś. to są zawsze takie te Tak. zielone. Tak, On jak tak. jakiś ciągnik albo coś, to tylko To zielone. potężna ładowność. No. Wagon, dobry wagon.
O, dzień dobry. Mógłbym zdjęcie z panem? Dawaj rękę. Dziękuję. bardzo. Tam panie Romku, można zdjęcie? Tam można zdjęcie. Też moglibyśmy zdjęcie? Tak, pan byczki. Dziękuję, dobrze. Od samego początku pan ogląda. Dziękuję bardzo. Zdjęcie? Dawaj rękę. Elegancko. Dzięki. Dziękujemy. Proszę pana, maska wsadzona jest, ale to silnik jakby 28 albo 330. Field Boy. Reszta 330, to jest albo 20, nie, 300. Zabytek. Zabytek. Pracowałem na Zetorze. Nowa seria. 61,70. Nieźle. Proszę pana, jeździłem na Zetorze 25A, no i czasami miałem w rękach 72,11 i w Bieszczadach to miałem też możliwość usiąść na Zetora C4011. Na tej bazie zaczęli produkować naszego Ursusa 4011 i 3011, ale to było lat temu, było 50 z haczykiem. Chyba pani była pierwsza, tak? Dzień dobry panie Romku. Dzień dobry. Można zdjęcie? Mama robi, dobrze. Dziękuję. Stanie z tej strony może. Rękę może mi dać nawet. Super roboty pan robi, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A kto zrobi zdjęcie? Tu, dobra. No. No to stawaj Kuba, stawaj. Stawaj bliżej. No jeszcze, dobra. Dzień dobry panie Romku. Dzień dobry. Ja ogólnie też oglądam pana filmy. Dla mnie jest zaszczytem, że mogę uścisnąć panu rękę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tire Trade. Najlepsze opony. Dzień dobry. Dzień dobry. To są akurat takie zabawki budowlane, no ale przydatne do małych robót, do lekkich robót, tak. Do lekkich robót, bardzo przydatne. Witam. Dzień dobry, witam. No, tak widzimy, oglądamy pana cały czas. Ja już słyszałam. Tak? Możemy zdjęcie? Paweł, tutaj jest. Ja fanem jestem. A szybciutko. Ja dużym fanem jestem. Ja jestem pana wielkim fanem. Dziękuję panu bardzo, Dzięki. podziwiam pana bardzo. Dzięki, możesz. Drugi dzień targów, tak. No, przewiduję, że będzie gorąco. Widać już są tłumy ludzi. Korki na drogach. Ludzie mają bilety po prostu. Dziękuję, może zdjęcie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Daj rączkę. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Przemycone było. Ale wiesz, nie zwrócił uwagi. O. Strefa influencera. Influencer to jakiś taki, co oglądałem dość dużo podobny. Ja tam za bardzo się na internecie nie znam. Nie można na wszystkim się znać, bo wtedy się człowiek na niczym nie zna. Ja uważam, że na dużo rzeczy się nie znam i nie będę tu się, jak to się mądrzy i wypowiadam się, tylko gdzieś tam kapuję, że to jest taki influencera. To jest ludzi, którzy mają po prostu dużą oglądalność. Czuje się pan influencerem? A na razie jeszcze nie. Chyba, że takim malutkim. Taki. Szacujesz? Człowiek, który ma tak samo jak ja. Tylko, że ja jeszcze byków nie ujeżdżam. Można zdjęcie? Trzeba zacząć, czas najwyższy. Nie, ojciec nie każe. Ile pan lat? Ja 26. O, ja 13 lat, jak to się usiadł. Ale nie, naprawdę. Zagnać zagnam, ale tak zagnać. Żeby jeździć na świni jeździłem, za ogon. Jak się zagna, to trzeba go za rogi, popręgę do siatka i jazda, hajda. Tu robi się zdjęcie, tak? Dobra, dzięki. Dobry ciągnik, sturę. Ten podnośnik widłowy, bo można zakładać, będzie też chwytać do balotów, można zakładać łyżkę do ładowania ziemi, czy widły do obornika, bo to jest wymienna końcówka, ale tak to się nazywa sturem, czyli ładowaczem czołowym. Ładna maszyna, ładna, wygląda na maszynę. Grubo ponad 100 koni, tak wygląda. Dobrze się nie poliłem, 120 koni. Pan zaklinacza byków. Witam.
Tu jest duża przyczepa asynizacyjna, czyli do wywożenia gnojówki, gnojowicy. Bardzo duża. Na pewno tak wygląda mi na raz 20 parę tysięcy litrów. Tu też jest chyba jeszcze większa. Chyba tak, chyba jeszcze większa jest, bo jest na 3 osiach. No na pewno tamto jest największe ładowności. Tak myślę. Chociaż gabarytami niby to samo jest, ale dla byków jestem groźny, a dla dzieci krzywdy nie robię. Dziękujemy bardzo. To jest rozsiewacz wapna. Ładowności chyba z 10 ton, bo coś tam pisze, widzę, że UPR 10. Ładna podpora na zasadzie lewara. Takiego listwowego, starego lewara, tak. O, fajny rozsiewacz, fajny. Na dole jest łańcuch dwurzędowy, tak. Na dole jest dwurzędowy łańcuch. Tu są takie tarcze z łopatkami, siła odśrodkowa je, proszę pana, wyrzuca. O, w ten sposób one idą, tak, o, to w tą stronę. Zgodnie z, tak jak profil jest zagięty, no i dwie tarcze się kręcą dość szybko. Ta masa tego wapna spada tutaj na syp, no i wapno jest rozsiewane na pole. To jest ładowarka kołowa, Merlo. Też posiadać Jumza. Miło poznać. Dziękuję. Dziękuję. Ładna przyczepa wywrotka, bardzo ładna, bardzo ładna. Przepraszam, można zdjęcie zrobić? Można, szybciutko. Dobry. Stawać tu. Złapie pani nas? Dałoby radę zdjęcie? Proszę, stawaj. No bo ty się bał. A odwagi! No. Świat do odważnych należy. No i jak, no oglądam go już od początku tego kanału. Ja jak miałem 13 lat, to pierwszy raz na byka wsiadłem. No. Zaryłem nosem ziemi. Kiedyś inne czasy. Stoisko to jest klas. Klasem jeździłem od 80. Przepraszam, 2005 roku, 2005. 20 lat. Od prawej teraz. O, świetnie, wygrałeś długopis. Myślę, że marzyłeś o tym. Słuchajcie, gratuluję. Bartek, a ja jestem albo komputer. Kto wie, się zgłasza. Pan Romek zajmuje się bykiem, a teraz 2. Przyjechaliśmy z Podkarpacia. Między innymi, żeby się z panem zobaczyć. Jeszcze chwilę, no dobra. Kto dostaniecie trudno? Ciśnieniowa dostępna za zwiadowym leża zorganizuje. Tak, mówisz, że Krzysiu, to liczysz na szkolenie z zaraz Idziemy powoli, no. Kochani, wielkie brawa. Romek, zaklinacz byków. Pan se siądzie. Brawa wielkie. Proszę panie Romku, ja chciałbym wam przedstawić najmądrzejszego człowieka w polskim rolniczym internecie, czyli pan Romek Zaklinacz Byków. Jeszcze raz wielkie brawa dla pana Romka. Firma Klas Polska bardzo chciała zrobić coś z 2 totalnie różnych końców internetów. Jednego, który gada głupotę, a drugiego, który gada rzeczy mądre i dlatego jesteśmy tutaj obaj. Panie Romku, siadamy sobie, co? Jak wyglądały pierwsze żniwa, które pan pamięta? Za takiego małego chłopaka, takie pierwsze żniwa. To było jeszcze kosą koszone, czy... Było koszone tak zwaną żniwiarką rzutką, czyli maszyna miała półokrągły stół, kosę, półokrągły stół i skrzydła były, które po prostu nagarniały zboże na stół, ale to była maszyna wspólna. Ojciec je remontował, ale że to była maszyna sąsiada, więc ona została u sąsiada, a ojciec sobie zrobił krzyżą żniwi do kosiarki, do konnej kosiarki, do kosiarka poliwiecka, bo jest zwana limarem. A panie Romku, a koszenie kosą, to pan tak potrafi dobrze kosą? Kosić. Tak, kosić. A to już jest umiejętność taka zapomniana, bo wszyscy dzisiaj szlifierką i już jest ostre. O, to ja przyjadę z moją, bo moja już się robi tempa, tylko że jak... Z pana jest taki prawdziwy rolnik, bo przeszedł pan od kosy przez te wszystkie maszyny, aż na kombajny. Kupiłem klasę Mercatora 3,6
kosa. No i po dziś dzień ten kombajn mi sprawuje bardzo dobrze, to jest maszyna bezawaryjna. Z którego roku jest ten kombajn? 81 rok, klas Mercator. To taki prawie pana rocznik, bo wy pewnie jesteście bardzo... Ja powiem, ja jestem 53, nie wstydzę się, ale powiem wam krótko. Byki jeszcze mi są posłuszne. Każdy z nas by sobie życzył w takim wieku mieć takie zdrowie, panie Romku. 44 lata ten kombajn ma. No teraz, panie Romku, bo pan kosił nowym Trionem i że te kombajny się różnią całkiem, no to tu nie musimy nikomu mówić, bo to jest przepaść, przecież te 40 lat. Ale co mają wspólne? Czy znalazł pan jakieś wspólne cechy między tym swoim a tym nowym? Chociaż coś podobnego, co jest? Co zostało na przykład z tych lat? Chyba kolor kombajnu. I kolor felg. Kolor kombajnu, tak, oczywiście. Bo To jest Trion właśnie. Bo pan ma klimatyzację taką wietrzną, bo nie ma kabiny, a teraz już... Ja nie mam w ogóle kabiny, jadę, wiaterek mi dmucha, plewy rzuca. Najgorzej jak plewy na plecy lecą. Tak, jak się jedzie z wiatrem, jak się jedzie pod wiatrem, to jest czysto fajnie. A jak z wiatrem to wiadomo leci na głowę, w oczy. No to pan Romek nam tutaj się nie boi powiedzieć, ile ma lat, czyli jest bardzo młody, a przynajmniej młody duchem na pewno. Może jeszcze zapytamy, może Tak, a właśnie, zapomniałem o tym. Szczególne pytanie ma jakieś, to słucham, proszę. Dobra, kto ma do pana Romka pytania? Jak masz na imię? Krzysztof. Krzysztof, panie Romku pyta, jak ujeździć byka? Ujeździć byka? Jak ujeździć byka? No to jest pytanie. Trzeba mieć odwagę, spojrzeć na niego groźnie, do klatki go zamknąć i łagodnie z nim się obchodzić. Nie wolno go bić, a nie wolno ani razu uderzyć. I tak pomalutku, codziennie tam go pogłaskać, a może jabłuszko, a może kawałek chlebka suchego, no. A później Bysia się bierze za rogi i pierwszy raz się wyprowadza z końca, a Bysiu robi i wtedy robi się niebezpiecznie. I tak było dla pana Romka. Mam tutaj Bartka. Bartek też miałby pytanie do pana Romka. Tak. Jak się sprawdza Białoruśka? Dobrze sprawdza się Białoruśka. Ja mam aż dwie. Dwie masz, dwa masz, dobrze. Które roczniki? Jak jeszcze? Które roczniki? O Boże. Nie wiem. A pana która jest rocznik? 84. Czy mamy jeszcze, słuchajcie, jakieś pytania? Bartek już nie ma, ale czy państwo macie? Słuchajcie, to jest świetna okazja, idealny moment do tego, żeby zadać pytanie tu i teraz. Hostessy mogą też mieć pytania. Nie wiem, czy hostessy mogą, ale myślę, że chyba mogą. Chodź. O, dobrze. To ja mam takie pytanie, jak pan odnajduje się w świecie internetu? Jak pan się czuje jako taka gwiazda rolnictwa? I jak pan ocenia na przykład ostatni, że tak powiem, program Rolnik Szuka Żony? Tego typu inicjatywy. Kamilusza? Panie Romku, pytanie. Tak. Jak ja odnajduję się w internecie? Ja w internecie nie umiałem się w ogóle poruszać. Ja się w internecie jeszcze czuję taki bardzo mały. Nie czuję się, nie razi słowo influencer, tak? Nie czuję się żadnym influencerem ani gwiazdą. Jestem zwykły, mały człowiek. No ale tylko powiem wam tyle. Mój akt to jest taki, że no po prostu próbuję umieć obchodzić się z bykami. Próbuję. Bo ja zaliczyłem 4 wypadki i nie wiem, czy ja nie zginę. I teraz tak. Rolnik Szuka Żony, ja do tego programu wcale nigdy w życiu nie zgłoszę, przekreślam to. Ja znalazłem moją największą fankę, panią Elę. Ona gdzieś tu jest, pani Elu, proszę. Proszę, gdzie jest? Robimy przejście dla pani Eli. Proszę pani Elu, proszę tu pani Elu. Brawa, słuchajcie. Proszę. Daj rączkę. To jest moja największa fanka. Proszę bardzo, chodź, pokaż się. To jest moja największa fanka.
Znamy się z Tobą od dawna, ale chodzimy niedawno, bo 2,5 miesiąca. Pani mieszka w tej samej wsi, jest pedagogiem, no i spodobały jej się moje filmy, a Pani mnie się spodobała. I super, dziękujemy bardzo. Jak moja stara przysłowie, życia nie oszukasz, życie najlepszym drogowskazem. Serdecznie dziękujemy. Proszę, jakie dziewczyny do YouTube? Dawaj rękę. Dziękuję bardzo. Dobra. Uśmiech. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lecimy. Dziękujemy panu bardzo, jestem pana wielkim fanem, naprawdę szacunek wielki. Oglądam, polecam, naprawdę super. Na YouTubie oglądam, obserwuję, najlepszy kanał, naprawdę, polecam. Od pana filmów się dużo nauczyłem, a tu trzeba pana szanować i naprawdę obserwować, lajkować. Dziękuję. Bo od niego można się dużo nauczyć. Na tą stronę. Na tą stronę. Pewnie, że oglądam. Tam wszystko jest fajne. Ogromny śpiewacz, ogromny, ogromny. Do ciężkiego ciągnika. Może ma pojemność kilkanaście tysięcy litrów. Na duże uprawy, po prostu na bardzo duże uprawy. Nie powiem, czy gnojówkę, czy jakąś ciecz do ziemi. Takie są nowości, że widzę, że tu są redlice, które robią i automatycznie są podawane jest jakaś ciecz, czy nawozy, raczej ciecz. Siewnik. Po prostu siewnik. Śluzownik bijakowy, tak zwany dość mielenia zboża na śrutę. Jak są te duże silosy na ziarno, to się ustawia podgrzewa. Tam się otwiera syp, no i wiadomo, tu będzie zamknięte. Tu są 4 rzędy ciężkich bijaków, które tną po prostu ziarno, mielą. No, ciekawe urządzenie na zasadzie to sobie śrutownika bijakowego. Dużo wystawców maszyn dosłownie z całego świata. Mundur zostawiłem, jestem gdzieś po cywilu. Myślałem, że nie będą mnie rozpoznawać, a jednak mnie rozpoznają. No i tu mam już chłopak stoi. Zdjęcie chcesz? Dzień dobry, tak. Dobry, dawaj rękę. A kto zrobi zdjęcie? Daj komuś aparat. Bardzo dziękuję. Pana Romka zawsze wszędzie rozpoznam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam panie Romanie. Witam. Tak, lewą rączką, bo prawą uszkodzoną. Jak tam pan się bawi na tym? Dobrze się robi. Ja też mam prawą rękę. Tak, chorą? 4 razy nie wykułem rękę. Nauka kosztuje, ale już jeżdżony. No wszystkiego dobrego, życzę zdrowia. Dziękuję. Dzień dobry panie Romku. Dzień dobry, cześć. A można zdjęcie? Do środka ja stanę, może być. Do środka może stanę, no nie. Jeronem. Dzięki. Zdrówka. Dzięki. Tu jest, dawaj rękę. Dawaj rękę. Noż trudno się lubi. Trudno. Witam. Żegnamy Bednary. Okej. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Byk Ali.